jedziemy w prawo. Silnik możemy pokazać. Zegary do wymiany, tutaj mamy obrotomierz. Trzeba zrobić ten remont, jak to się mówi, żeby polikwidować takie druciarstwo. W ogóle, czy w ogóle części będą? Oho, nikt nie odbiera. Koszt ogólny sporo wychodzi pieniążków, sporo. Jest, chodzi. Padło na Fordsona. Nasz niebieski bohater. Najmniejszy rodzynek został wytypowany do remontu, do odnowy, do odbudowy. Wygląda tak jak wygląda, silnik chodzi tak jak chodzi. Mamy jeszcze do zimy trochę czasu. Nie wiadomo jak będzie z dostępnością części i tak dalej, jak to wszystko się potoczy, jak to wszystko się ułoży. No ale trzeba od czegoś zacząć. Dzisiaj troszeczkę tak szerzej omówimy, co będzie robione. Najważniejsza sprawa, no to najważniejsza sprawa silnik. Silnik jak pójdzie do roboty w pole, na przykład to zapiąć taką kosiarkę rotacyjną do niego i pokosić tam, no, jak to się mówi, takie dobre pół godziny, dać mu ogień w tłumik, to no niestety, ale potem na wolnych obrotach już przy rozgrzanym oleju silnik traci ciśnienie oleju, nie? Także tutaj no, trzeba się tym zająć. No do silnika, do środka to nie zajrzymy, no, nie ma opcji. Silnik możemy pokazać. Tak. Silnik możemy pokazać. Oczywiście, to jest silnik oryginalny, fordowski. Troszeczkę przypocony, troszeczkę okurzony. No No bo- wiadomo, nikt go tutaj szczoteczką do zębów nie pucuje. Nie pucuje, no bo był w polu, był na wiosnę. Był w bronował. polu, siał, bronował, jak to się Bronował, mówi. tak, no i Patronem naszego kanału jest polska firma Remet CNC. Teraz taka ostatnie jego zadania, no to grabiarki, ziemniaki. grabiarkę. Grabiarka, a faktycznie sianokosy były i ciągał grabiarkę. No i redlił ziemniak. Redlił ziemniaki, także no mówię, tutaj ta najważniejsza rzecz w tym ciągniku to silnik, tym bardziej, że kiedyś silnik był przegrzany, a ciągnik jest u nas kilkanaście lat i tam do wału korbowego nikt nie zaglądał, jak tam wał korbowy, jak panewki, ale mówię już przy rozgrzanym, tak jak się odpali go na zimno, wszystko tego, jakieś tam lekkie prace, no to te ciśnienie oleju się utrzymuje, ale jak dostanie, jak to się mówi za przeproszeniem, tak brzydko mówiąc, dobrze w tyłek, olej się dobrze rozgrzeje, to ciśnienie oleju traci. No i tutaj jest jeszcze jedna taka bolączka, że kiedyś on był przegrzany i tutaj robi się na koreczku takie masełko, czyli po prostu płyn chłodniczy, też dostaje się trochę do oleju. troszeczkę do oleju. Silnik na pewno do remontu, zestaw naprawczy trzeba będzie nowy, tuleje, tłoki, pierścienie, głowica tak samo, zawory, prowadniki zaworów, co najważniejsze wał do szlifu. Wał do szlifu, blok do osiowania. Bardzo chciałbym, żeby to zrobiła jedna osoba, jedna firma, nie? Żeby po prostu ten wał Tak. zrobić, szlif wału, osiowanie bloku i potem dobrać do tego, jak to się mówi, panewki. Pompa wtryskowa jest dobra, no co tutaj? Pompę zmienialiśmy. No tak można by się czekać, tutaj chłodnica troszeczkę kiedyś, nie wiem czy wentylator się urwał, czy komuś, bo jest tutaj tak dziabnięta, tak nieładnie, no ale ona nie cieknie. Bardzo grube ma koszulki Tak. miedziane, bardzo gruba chłodnica, właśnie stara jak świat, oryginalna i dziabnięta, bo kiedyś komuś wentylator, jak Daniel mój się urwał, ale niestety tutaj ta żaluzja została dziabnięta, ale koszulki są całe. Tu. Tak nieładnie paluchem, no dziabnięte jest, no widać, Jest dziabnięte. ale nie cieknie, co Nie najważniejsze nie cieknie. Że wpadło coś. No, czy wpadło coś, czy może ktoś czymś uszkodził, no to różnie no, bywa, no. tak. Nie za naszej kadencji, nie, my już z taką chłodnicą go kupiliśmy, Tak. no ale ona nie cieknie. I rodziwo cała. Stara, dobra chłodnica prawdopodobnie, a że tutaj tak wygląda, jak wygląda, To no nie szkodzi, ale on nie grzeje się. nie ma co się czepiać. On w robocie nie grzeje się. Nie cieknie, nie tego, nie. Tak, Jest dobra, jest ok. Teraz tak, skrzynię biegów mamy jak najbardziej w porządku. Co trzeba będzie jeszcze zrobić? Trzeba będzie na pewno zrobić sprzęgło. Tak. Trzeba będzie zrobić sprzęgło, prawdopodobnie w ogóle docisk sprzęgła pójdzie do wymiany. Docisk, tarcza, no to wiadomo. Nie wiemy też, czy jest jednotarczowe, czy dwutarczowe, bo nie rozbieraliśmy, bo są takie i takie. Czyli tutaj, no mówię, jak rozbierzemy, będzie wiadomo. No tak. Hydraulika, no co? Hydraulika jest w porządku. Jeżeli tutaj chodzi o skrzynię biegów, o hydraulikę, to tylko pokusimy się, no trzeba będzie to zrobić przy takim remoncie. Wymiana olei, nie? Wymiana oleju, no Oleje po i prostu zrobić powymieniać. hamulce, dać A szczęki. i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, hamulce z tyłu, szczęki do wymiany, zobaczymy że- jak tam bębny. Tylko, że o tyle jest dobrze, że bębny są na wierzchu, zdjąć koło
No tak, jak koła będą zdejmowane do malowania, to od razu, Hamulce zrobimy. jak to się mówi, jak już będzie goły, Bo będzie tam stał na pieńkach, to bęben to się jest na zrobi. wierzchu, po prostu bęben jest na wierzchu. Tak. Nie ma problemu. Czyli jak będzie goły, jak będzie na pieńkach stał do malowania, do roboty, czyli to po prostu się zrobi. No nie ma tu żadnego kłopotu. Teraz tak, ta maseczka zostaje, Bo ona jest gruba, tylko ja ta maseczka zostaje, ona ma gdzieś tam jakieś defekty, tak jak tutaj w narożniku, No to się ale powiem jedno, interesowałem się, to ten przodek tutaj, ta maska, No, bez tych kratek, tak. kosztuje coś około 4000, O, 4-4,5 oj, tysiąca, oj, nie? Oj, oj, oj. Czyli kosztuje dużo. Sam ten przodek, bez No maski, tak, tak. bez nic, nie? 4000. Czyli po prostu on nie jest jakiś pogięty, nie jest jakiś... Tutaj wstawić łatkę migomatem, bo jest korozja, tu wyciąć to, no wstawić. tak, wyciąć, tu troszeczkę poprostować, gdzie tam ma jakieś Tak. tam zafałdowania, jakieś nierówności. Łatkę wstawić, łatkę po No prostu. i co? migomatem. I nowa powłoka lakiernicza i będzie cacy, jak to się mówi. Co ważne, do wymiany też bardzo bym chciał wymienić zbiornik paliwa. Z tym zbiornikiem paliwa to jest taki troszeczkę problem od samego zakupu ciągnika, jak tylko ciągnik tutaj pojawił się u nas na gospodarstwie kilkanaście lat temu, bo ten zbiornik tutaj ma zgrzew na środku. I gdzieś tutaj na tym zgrzewie cały czas, tutaj zresztą widać mokro, okurzone, kurz się lepi, cały czas gdzieś tutaj na tym zgrzewie sączy się paliwko, nie? No w tej chwili to tak się ratuje tą sytuację, że Nie tam leje. leje się 20 litrów paliwa I się jedzie. i się jedzie, nie? Więcej się nie i leje. powiem szczerze, że tak jak do grabienia siana czy do przewracania siana, to te 20 litrów paliwa to nawet przez cały dzień od rana do nocy to tego nie spali. Tak, on nie dużo Bardzo pali. mało pali, silnik jest Grabiarce oszczędny. w lekkich robotach bardzo mało, oszczędny jest. Tak, czyli zbiornik paliwa do wymiany, a wiem, że są dostępne są takie nowe zbiorniki, także tutaj no, trzeba będzie wymienić. Zegary mamy tutaj na kokpicie. Zegary do wymiany, tutaj mamy obrotomierz, licznik motogodzin, tutaj mamy, co tu mamy? Aha, ładowanie, Tak. ciśnienie oleju na kontrolce i temperatura cieczy. płynu chłodniczego. Tak. No one już są też takie brzydkie, zmęczone, jak to się mówi, czasem. Także fajnie by było je nowe założyć. Do wymiany tylne błotniki. I koło kierownicy, bo jest... Przepraszam, oryginał. jeszcze wróćmy tutaj. Koło kierownicy też do wymiany. Bo A tak w ramach ciekawości powiem, że kiedyś, kilka lat temu, wymieniałem tutaj, co było? Awaria była przekładnik kierownicy. przekładni kierowniczej. Tam łożysko jakieś poleciało. Tak, i wymieniany był główny wałek w przekładni kierowniczej, łożyska. Tak. I udało mi się też, zamawiając właśnie ten wałek z łożyskiem, udało mi się kupić nową nakrętkę oryginalną z podkładką. Aha. Ładnie wygląda, nic jej się nie dzieje, kilka lat już. No tak. Czyli dobrze wykonane. Ale koło kierownicze niestety czas zrobi swoje. Tak. Ta izolacja tu łuszczy się, warunki atmosferyczne tego, no niestety goła stal, tylko że mocna jest, nie łamie się, nie powiem. Powiem tak, koło kierownicy kiedyś kupiłem od Ursusa. Od Ursusa kupiłem niskie koło kierownicy, bo Ursus miał dwa rodzaje, tam 60, chyba 30. Tak. Było, kierownica była wysoka, ta nowa, nie? Ja, Stara niska. A stara była niska i kupiłem taką starą kierownicę i co? Ona jest tylko tam na wałek i na jednym klinie. tak, Pilnikiem wycięłem w tym nowym kole kierowniczym Kliny. wieloklin, bo Tak. tu jest wieloklin, jest kilka frezów. tak. No i założyłem, ale to jakoś tak niepasowne. Nie pasuje. Niepasowne. Nie Ona pas- troszeczkę mniejsza, ta jest kierownica większa, troszeczkę ciężej ten skręt chodził i tak dalej. I jakoś to takie te dwa ramiona, Tak. jakoś to tak Tak. nie pasowało. Ta lepiej pasuje, bo Nie ta ma pasowało. 3 ramiona. Tak. Ta ma 3 ramiona i ta akurat pasuje do tego ciągnika. O wiele lżej się kieruje na tej niż na tamtej ursusowskiej. Czyli jak będzie dostępna, To kierownicę wsadzimy. to też koło kierownicy pójdzie do wymiany. Do wymiany na pewno, Błotniki. co najważniejsze, tylne błotniki. Bo są niestety No, nitowają tylne łata błotniki już na wylocie. na wylocie. Błotniki podejrzewam jeszcze chyba oryginalne. Mamy napisy oryginalne tam. Tak, tak. Tu szczególnie ten napis widać. No, O, też tutaj widać. też widać. Też widać. Jest, ale no już Ford. błotniki zjedzone przez czas. Ford. Fordson. Fordson. Błotniki zjedzone przez czas, czyli, a są dostępne
są, można kupić nowe. Można kupić błotniki już do tego modelu poszerzane. Ale raczej damy oryginalne. Takie, że zakrywają tutaj całe koło i są takie bardziej kwadratowe, a można też kupić takie. No i chyba, żeby ciągnik po prostu, jak to się mówi, szedł jak najbardziej w kierunku oryginału, No to trzeba kupić żeby takie, zachował jednak tą swoją duszę, to trzeba będzie go uzbroić właśnie w takie błotniki. Co jeszcze? Lampy. Tylne oświetlenie, bo on tylnego oświetlenia nie ma, w ogóle nie ma wiązki do tyłu. Tak. Były lampy, gdzieś tam na zdjęciach, w katalogach jest, jak to wygląda. Takie one były dziwaczne, takie. Ale nie wiem, czy to po prostu warto w to iść, bo problem nawet może być, powiem z czym, z żarówką. Tak, tak. Że mogą mieć jakieś właśnie specjalne Tak, żarówki tak. dedykowane. Których po prostu... A widzi jak się ci nieraz właśnie w takich sprzętach, rozbierasz jakąś lampę, czy Że roboczą, jakaś- czy... No i żarówka jest tak cudaczna, że po później prostu dzisiaj nie ma takich żarówek. Spali się, to jest problem ją kupić. Tak, czyli po prostu tutaj błotniki jak najbardziej takie, ale tutaj A jeżeli z tyłu chodzi damy tylko odblaski. o te oświetlenie, dlaczego odblaski? Można normalnie założyć fajne, ładne, okrągłe lampki. Takie coś jak ala w 30 czy coś. Aha, no chyba, że. Będą pasowały. Chyba, nie że- jakieś tam wielkie, wiesz, takie jak Nie, tu w Wiązie nie, są, nie, wiesz, nie, że będzie nie. wystawała za No koło. jak 30 takie można, faktycznie. No ale Można. takie jakieś można podebrać. No przecież Tak. kiedyś, Tak, kiedyś w fa- zamierzchłych czasach pierwsze samochody, no to jakie były oświetlenia? To były właśnie lampy. Podchodziło się, zapalało. Jakie Tak. były kierunkowskazy pierwsze w pojazdach, w motoryzacji? Przecież pierwsze samochody, te, które nawet nie miały dachów, tylko były otwarte, to miały kawałek takiego drewnianego kijka, Tak. takiej listwy i taka ręka i jak jechał kierowca, to łapał za to, otwierało się i że on będzie skręcał, nie? Tak, taka łapa. Tak było! Taka łapa drewniana. Taka łapa na kawałku drewna, nie? Tak, odrzucał to na bok, odrzucał to łapę na bok i jedziemy w prawo, a łapa, jedziemy w lewo łapa. Bum! Drewniana łapa, jak przechodził szedł blisko gdzieś chodnikiem, to łapą w głowę dostał. Pyk. No dobra, wróćmy na ziemię, także błotniki, oświetlenie, no wiązka cała, bo tutaj do tyłu to nawet nie ma wiązki, czyli Tak. trzeba będzie wyprowadzić całą nową wiązkę. A, jeszcze podejdźmy tutaj do tłumika. Fajnie by było, bo widziałem, że są dostępne te kolanka. Te kolanko jest nieoryginalne, bo jest... Kolektor wydechowy jest oryginalny, Tak, ale te kolano już jest nieoryginalne. I od, tutaj, od 60. tak, to jest od 60, jest przyspawane tutaj do tej nakładki. Ja spawałem do oryginalnej planszy, obcinałem, ja to robiłem żeliwną elektrodą, to jest żeliwo. Tak, no trzyma się wiele lat. Wiele lat się trzyma, ja to pospawałem elektrodą do nierdzewki. Bo Tak. takie żeliwo, to już dawno wyczułem, że bardzo dobrze się spawa elektrodą. To, No tym bardziej jak do spawa się nierdzewki. żeliwo na zimno, nie? no No to... tak, na zimno. I patrzcie, tyle lat on się trzyma. Nie, no trzyma się dobrze. Tylko Jest... wadą jest tego tłumika to, że właśnie te kolanko jest za bardzo gięte do dołu, bo oryginalne kolanko jest inaczej gięte, jest wyższe i wtedy nie dbucha dla kierowcy z palinkami po nosie. Jedna rzecz. Bo jak się robi w polu, tak, on Oryginalny był tłumik jest tu, wypuszczony tutaj. tu jest Czyli dziura w masce. żeby dodać, jak to się mówi, uroku, oryginalności To trzeba- przy tej robocie całej. To trzeba kolanko oryginalne. Trzeba kolanko i po prostu ten tłumik, bo to, no tłumik też jest, co tam będę czarował, jest od 30, nie? Albo 60. 60. No kupiony bodajże w Agromie, na No, ale pewno w Agromie, patrzcie, także Patrzcie, dobrze był zrobiony, bo 20 rok założony i on jeszcze nie skoredował. 16 lat. 16 lat. No dobrze jest zrobiony. A już na Jumzie tłumik to już jest robiony przez jakaś podróbka jest, że on tu ma parę lat i zobaczcie, on jest czarny jak pies. Ale on już jest i popękany na dole. No i Już trzeba go popękany. spawać. Bardzo cienka blacha. I właśnie stare tłumiki jumzowskie, oryginalne ruskie, były mocne. A te, które teraz dają, bo to kupiony jest, może ktoś robi taki zamiennik w Polsce, no nie wiem. Kupiłem, on tam niedrogo kosztuje, Daniel go chyba kupował nawet. Tak, ja to tam gdzieś zamawiałem na necie gdzieś tam. On już po prostu jest przepalony. A ten jest dobry, bo to jest emalejowany. Trzyma się, no nie? Także przy odbudowie będziemy się starali, żeby tłumik wrócił tutaj na swoje miejsce. Ja tak się nawet wcześniej zastanawiałem, czy po prostu tego tutaj nie zlikwidować, nie zaślepić, nie tego. Ale fajnie by było, jakby po prostu on Tak, żeby wrócił na swoje miejsce, a widziałem, że kolano te oryginalne właśnie
bo ono idzie wtedy stąd tutaj To, tak. do góry i tu jest osadzony tłumik, nie? I jest Tutaj wyżej. w tym otworze, tak. I tłumik jest wyżej. No, tak wtedy. fajnie wygląda, bo to on wtedy Tak. jest po jednej linii, tu jest Tak. od z filtra powietrza Tak. chwytak, a tutaj ten łapacz, a tutaj mamy, jak to się mówi, tłumik, no tak, ma to swój jakiś tam, Tak. jak to się mówi, Wygląd. urok. No i co? O czym zapomnieliśmy jeszcze? No wszystko, to tak mówię, no to jest takie omówienie bardzo Spraw. pobieżne, Najważniejszych spraw. skrócone właśnie, najważniejszych spraw, a co jeszcze trzeba zrobić i tak dalej, na pewno tutaj będziemy musieli Tak, wytulejować. przetulejować to, bo to jest, Tak, bo tuleje są wybite, powiem nieładnie, wygiełdane wygiełdane, tak to się mówi. z jednej, z I to drugiej jest strony. tak we wszystkich starych ciągnikach, bo miałem w rękach stare ciągniki 4011, czy jakaś tam... Ale, tato, to było 30 lat temu, No tak, to nie były takie stare jeszcze. no tak, Pedał sprzęgła. sprzęgła. Pedał jest dobry, tylko że tuleje jest wybite, No wygiełdane. tak, tuleja, stworzeń, to trzeba będzie Tak, to, tuleja, stworzeń na stworzeń. pewno trzeba będzie zregenerować, Tak, napawać, przetoczyć. Słuchaj, ze spodu tyle samo widać co z góry. Ze spodu to będziemy zaglądali, jak już będziemy go rozbierali, jak Tak. odkręcimy no miskę co, to olejową. odlewy, tam nic nie ma, nie Tak. ma żadnych dźwigni, nie ma nic. Bo Jak zobacz, już, O, dźwignia sprzęgła na wysokości, tu jest wałek przekaźnika się włącza. tak. Tu jest dźwignia sprzęgła, wysoko jest. O. Tu jest cały, gdzie tarcze sprzęgła steruje, znaczy łożyskiem oporowym, no nie, też wysoko jest. A pod spodem nie ma nic. Tu jeszcze jedna taka ciekawostka w tym ciągniku była. Sprawa rozrusznika. Rozrusznik jest, jak to się mówi, nowoczesny, bo rozrusznik już jest normalny, z cewką, z przekładnią. To jest ten rozrusznik szybkoobrotowy. Tutaj był rozrusznik starego typu. Działało to w ten sposób, że, no bo on teraz pali na przycisk. Tak, A działało to w ten sposób, że tutaj mieliśmy dźwignię, była taka dźwigienka i było cięgło, tak. tak jak tutaj mamy od sprzęgła, to tutaj było, do rozrusznika szło. I co? Załączał Ręcznie się wciągało koło zębate, Tak. Bendixa ręcznie się wciągało na koło zamachowe. Tak. Jak się wciągnęło kółeczko zębate Bendixa na koło zamachowe, wtedy tam był stycznik i uruchamiał nam rozrusznik. I rozrusznik kręcił, palił. Tak, A no ale z tym rozrusznikiem tam ja jeździłem z nim po elektrykach i on bardzo słabo już kręcił. miał zużyty wiernik po prostu. No był wypracowany. nie był warto, wypracowany. Nie warto było go robić, bo to są poważne koszta, także daliśmy, był w zasięgu właśnie tej Tak. nowej generacji, rozrusznik wysokoobrotowy, no i on bardzo dobrze tu działa i patrzcie, pasuje idealnie na planszę, na te 4 śruby. No nie? A powiem 4. fajnie, jak dobierałem ten rozrusznik, to znalazłem gdzieś tam, bodajże chyba w Skierniewicach czy gdzieś, firmę, która sprzedaje rozruszniki, no i dzwonię tam do człowieka i mówię, że potrzebuję do takiego i do takiego ciągnika rozrusznik. Mówię, ciągnik bardzo stary, od razu mówię, uprzedzam. Pracownik mówi tak, proszę pana, nie mówi pan mi, co to za ciągnik i tak dalej, tylko rozrusznik na stół, suwmiarka do ręki i jedziemy. Na ile śrub mocowany? Z której strony silnika założony? Założony do tyłu czy do przodu? Ile, jakiej średnicy kółko zębate Bendixa? Ile zębów? I tak dalej, i tak dalej. Podałem wszystkie namiary telefonicznie. Pan poszperał, poszukał, mówi, proszę pana, jest taki rozrusznik od jakiegoś tam 3-cylindrowego New Hollanda, nie? No bo Ford, New Holland, ciągniki pokrewne, bo ta marka została przez New Hollanda przejęta, nie? Nawet kolorystyka jest zachowana, New Hollandy niebieskie, felgi białe. Tak. Tutaj te ciągniki też szły w 2 rodzaje, były felg. Były takie właśnie, jakieś takie pomarańczowe, niepomarańczowe i były białe, nie? No i powiem szczerze, że co tam, złożyłem zamówienie telefoniczne, 2 dni, rozruszniczek przyszedł, no i byłem bardzo ciekaw, czy będzie pasował, czy nie będzie, no bo dobrany według tylko Tak. z wymiarowania, nie? Tak. I założyłem i bingo, strzał w 10 chodzi. I bardzo dobrze chodzi, bardzo dobrze kręci. No, z tym, że już ten mechanizm tutaj tej dźwigni, zostało to wszystko zlikwidowane. Zdemontowane, no bo niepotrzebne. Został dodany nowy przycisk tam pod kierownicą od odpalania i to bardzo fajnie działa, czyli to zostanie. Alternator też, bo tutaj była prądnica, też ona tam bardzo słabo ładowała.
Jakiś tam elektryk próbował ją tam wskrzesić, ale to tam niewiele dawało, czyli tutaj prądnica jest założona od ciągnika C360. Dorobione jest tylko mocowanie, No. działa, funkcjonuje, ładuje, także nie ma co się czepiać. I kółko pasowe robiłeś, bo kółko... A, na kółko szeroki pasowe pasek. tak, bo w 60 jest na szeroki pasek, Tak, a tu jest a tutaj jest pasek wąziutki, czyli kółko pasowe było, tak, dobrze tata tutaj mówi, w że Kowarcie w Dobrym Mieście robiłeś, ono kosztowało ładne pieniążki, te małe kółeczko. kółko pasowe dorobić w firmie, to takie kółko pasowe dorobić kosztowało więcej, jak kosztował cały alternator z kółkiem w sklepie, nie? Tak, o to ciekawe. No ale bo to jest robota jednostkowa. Tak, Trzeba tak, postawić człowieka, trzeba ustawić maszynę. tak, to Kowart robił. No to jest robił. taka robota, wiadomo, nie? Tak. Dlatego to potem, jeżeli chodzi o finanse, to tak wychodzi, jak wychodzi. Tak, nie? te stare Jest maszyny drogo. naprawiać i dorabiać części, kosztuje to, kosztuje. To co koszta. No to są koszta, no bo potrzebne są obrabiarki, potrzebne są maszyny. No Tak. sam tata wie, jaka firma podjęła się do robienia tego tryba koła zębatego do lewara, nie? No tak, No, podjęła się dobra firma Ozdowskich, no ale oni akurat robią to, oni robią no mają takie maszyny, obrabiarki. maszyny obrabiarki, oni mogą w stanie są dorobić każdy tryb. I każde A jak koło się mówi w zębate. ogóle? Tryb czy koło zębate? A i tak, poprawnie i tak. Znaczy, Tryb to kiedyś chyba używali tak, takiego ludzie tak, stwierdzenia, nie? tak, Że to tryby, tryb. Tak. No to raczej koło zębate. Koła zębate, właśnie. Koło zębate, koło łańcuchowe. No dobra, jedziemy za ciosem. Opisane pokrótce, co trzeba zrobić i tak dalej. No wiadomo, potrzebne będą części zamienne. Znalazłem namiary jednej takiej firmy. No i teraz po prostu spróbuję się tam skontaktować z obsługą i cokolwiek no, się dowiemy, czy w ogóle, bo my tu przystępujemy do wielkiego remontu, a czy w ogóle części będą. Oho, nikt nie odbiera. Czyli chyba. Słucham? Dzień dobry, witam. Proszę pana, moja godność Daniel Rubinowicz. Serdecznie. Ja pochodzę z województwa warmińsko-mazurskiego. Tak, od 16 lat jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami, proszę pana, takiego starego ciągnika, jakim jest Fordson Power Major. A to rzeczywiście. Państwo jesteście jednymi z nielicznych, można powiedzieć. Jednymi z nielicznych, no mało jest tych ciągników. Tutaj no w tym roku, wie pan, chcieliśmy ten nasz ciągniczek, pomimo że już taki stary, leciwy, zmęczony swoim życiem, chcieliśmy go po prostu, wie pan, troszeczkę podremontować. No nie powiem, że to będzie jakaś tam takie odrestaurowanie do 100% oryginału, ale po prostu no, chcieliśmy zrobić między innymi remont silnika, wymienić trochę blach na nim, pomalować go po prostu, tak go ogarnąć troszeczkę, wie pan, żeby, jak to się mówi, nie straszył. Troszkę tą kondycję troszkę tego traktora Tak. podnieść, tak? W tym przypadku. Taka podstawowa sprawa. Potrzebny mi będzie, proszę pana, zestaw naprawczy do silnika, do tego ciągnika. Czy jest dostępny? Tak, jeśli chodzi o Majora, bo teraz tak, tam musimy oczywiście rozgraniczyć, która to wersja była, tak, bo były te ciągniki Fordson Major, Fordson z silnikiem Perkinsa też był taki montowany, szóstka, to była bardzo krótko, tych w Polsce praktycznie chyba jakieś pojedyncze egzemplarze są tylko. Tak. Potem był Major, no i jeszcze później może być Super Major lub Power Major, tak, także to wtedy musimy rozgraniczyć, który to typ, ewentualnie rocznik produkcji dokładnie i możemy sprawdzić. Są te zestawy dostępne, tak? Tylko po prostu musimy sprecyzować tutaj dokładnie, który model silnika mamy tutaj pod maską w tym ciągniku, tak? W tym przypadku. No u nas jest silnik czterocylindrowy, jest to jednostka czterocylindrowa, a ciągnik to jest Fordson Power Major. Power Major. O, Tak. no to już będziemy tutaj mieli coś więcej. Tam prawdopodobnie u Pana będzie ten silniczek o silnicy setce, tutaj jeśli chodzi o na cylindrze. Tak. I te zestawy takie powinny być dostępne. One generalnie to też nie jest tak dużo tutaj, jeśli chodzi o takie wrzuty na Europę. Natomiast generalnie w magazynie zawsze gdzieś tam, czy w Anglii, czy tutaj powiedzmy sobie w Europie, zawsze są jakieś takie komplety takie pełne, nie? Natomiast Rozumiem. oczywiście rozbić sobie na pojedyncze komponenty tego zestawu naprawczego, no w zależności od tego, jaki głęboki ma być tutaj ten remont całego silnika w tym przypadku. Powiem Panu tak, mniej więcej, jeśli chodzi o taki kompletny cały tutaj ten zestaw naprawczy, to byśmy musieli podsumować, ale tam to by było w granicach około 2600, 2700, to by się składało właśnie z tych wszystkich elementów typu właśnie te całe
zestawy naprawcze na poszczególne słupki. Rozumiem. Tam są w komplecie zawory wydechowe, sące, sprężynka zaworowa, oczywiście razy tam liczba tutaj do tego silnika przewidziana. Zestawy uszczelkowe, czyli góra, dół, no i jeszcze są takie, o tym czasem się zapomina, te uszczelniacze tulei cylindrowych, bo to też nie wszyscy to po prostu zauważają. Rozumiem. Są problemy przy montażu, tak? Że No tak. gdzieś to nie zostało to wstawione. Także takie całe komplety można oczywiście, jak to mówią, w jednym takim dużym pudle zamówić i to też przychodzi, natomiast jeśli, no mówię, jest tam potrzeba ewentualnie wymiany poszczególnych jakichś tam tutaj komponentów typu na przykład, nie wiem, same pierścienie ktoś tam potrzebuje, no ten traktor już nie spełnia takich wymagań jak u Państwa, jeszcze, że pracuje, ale gdzieś tam jest tylko taki, no odpalany raz na jakiś czas, no to można Tak. rozbić sobie tutaj te elementy, tak? Jasne. Także no mniej więcej tak by to wyglądało, tak? Tu jeśli chodzi o dostępność, to jest zazwyczaj te czasy wysyłki to są między 48 a 3 dni, no czasami do 4 dni, tak? Aha, czyli niedługo, tak, w miarę szybko. Na bieżąco. W miarę szybko. Dobra, to mamy. Proszę pana, teraz tak, docisk sprzęgła i tarcza. Kolejna sprawa. Jeśli chodzi o dociski sprzęgła, no zobaczymy, tarcze, bo tam u Państwa jest te sprzęgło dwustopniowe, rozumiem już na pewno, nie? Te nowsze, czyli mamy 2 stopnie na sprzęgle. Tak, wałek przekaźnika się Dwie włącza. tarcze, tak? Tak, 2 tarcze, no i tam przy nacisku. Dobrze, jeśli chodzi tak, tarcza jezdna do tego sprzęgła dwustopniowego, to jest, czyli ta nie wolno, tylko tutaj ta dwustopniowa, ona będzie dostępna. Też to jest jakiś koszt około 300-318 zł, mniej więcej w tej granicy. rozumiem. Sam docisk musiałbym sprawdzić, bo tutaj w tej chwili nie widzę tak na szybko na podglądzie. Natomiast to jest do sprawdzenia, prawdopodobnie ten element jeszcze będzie dostępny. Jeszcze będzie dostępna. Tak, Dobra, to bym po prostu podał później, jeśli tam Państwo będziecie zainteresowani. dobra. Proszę pana, teraz z takich ważnych rzeczy, takich wizualnych. Zbiornik paliwa bym potrzebował do niego, bo nam cieknie. Tak. Zbiornik paliwa jest, te elementy już w ogóle takie, powiedzmy sobie, zewnętrzne tych ciągników, one Tak. są dostępne, z tym, że tu już na przykład zbiorniki to już taka troszeczkę, ta produkcja jest taka mniej skalowa i dużo jest jeszcze takich, powiedzmy, zapasów magazynowych, które Tak. się skończą. Niektóre trzeba przerzucać niestety już z Anglii i powiem Panu tak, no w granicach taki zbiornik paliwa to jest gdzieś tam około 2000, 2100, 2200. Aha, Z tym, że czas realizacji byłby też dosyć wydłużony, bo to między 14-21 dni trzeba czekać. Nie? rozumiem. Tego od ręki nawet w europejskich magazynach gdzieś tam czasami może się trafić, ale tu już trzeba się nastawić na taki troszeczkę nieco dłuższy czas oczekiwania w tym przypadku. Tak? Tak, Tego typu zbiornika. Także to jak najbardziej. Dobra, a teraz kolejna rzecz. Proszę pana, koło kierownicy, takie rzeczy jak koło kierownicy, zegary obydwa. Czy to jest jakaś szansa na to? Koszty w granicach 280 zł koło kierownicy. Zestawy na przykład tych takich wskaźników, czyli ten wskaźnik zespolony, tam Tak. jest temperatura, kontrolka oleju, ładowania do tego, no to ten cały taki komplet 300, w granicach 380 zł będzie kosztować. Co tam jeszcze było? Licznik, czyli ten obrotomierz mamy, 212 zł. To też jest dostępne i to są takie rzeczy, które praktycznie tam do 48 godzin wychodzą do Państwa, tak? Także tu Rozumiem. nie ma z tym jakiegoś większego problemu w tym przypadku. A tylne błotniki? Tylne błotniki, to powiem te błotniki takie, wie pan, te takie, które zakrywają koło do połowy, te takie półokrągłe. Półokrągłe takie, tak. stare te. To jeśli chodzi o te półokrągłe błotniki, one były dostępne, tylko musiałbym też tutaj w tym momencie potwierdzić, bo to są dosłownie też takie pojedyncze sztuki gdzieś tam się pojawiają. Natomiast koszt mniej więcej takiego kompletu, czyli lewy i prawy, tak ostatnio jak tutaj gdzieś tam było zapytanie, to jest w granicach 3450, 3500 taki zestaw, tylko że mówię, to jest lewy i prawy, nie? Tutaj ten błotnik. Tak. Przeważnie jeśli jest dostępny, no to tak czas realizacji, wysyłka do Państwa tak około 5 dni roboczych, tak wychodziło. Z tym, że to też na bieżąco trzeba sprawdzać, dlatego że to jest dosłownie jedna para, która gdzieś tam leży w jednym takim dużym centralnym magazynie. Także one są raz na jakiś czas uzupełniane, ale to musimy tutaj potwierdzać to też tutaj, tak? Rozumiem. Dobra, i jeszcze proszę pana, jedna rzecz mnie interesuje, takie coś jak szczęki hamulcowe. Szczęki hamulcowe, czyli te zestawy całe, tak? Tak, Tutaj, tak. Zestawy szczęk hamulcowych.
To było chyba też, nie było problemu z dostępnością, natomiast ja to jeszcze bym panu tam potwierdził, ale tu jeśli chodzi o te wyposażenie tego tylnej osi, ono jeszcze tam występuje bez kłopotu, nie? Także tutaj te szczęki, czy tam pojedyncza szczęka, bodajże chyba też występowały okładziki, ale to bym już musiał panu sprawdzić tutaj, tak? Dokładnie. I to wie pan, do tych szczęk to jeszcze by były tak, ewentualnie gdyby była potrzeba bębny, tam no, po prostu nie wiemy. Z bębnami to już może być kłopot. Może być To tak kłopot. panu mówię, bo to wiem, że już dosyć tutaj było kilka zapytań, natomiast generalnie no tam gdzieś już odpowiedź mieliśmy tutaj od dostawcy, czy od producenta nawet, no, że to już niestety wypada chyba z produkcji, ale to jeszcze ja bym też panu sprawdził tutaj w tym przypadku. Dobra. A powie pan, czy jest szansa na takie coś jak na przykład osłony bębnów? Te blaszane takie? Bo tam Blaszane. No, tych też nie ma, i te chyba też nie będą dostępne, nie? Tutaj, także tutaj powiedzmy tak, że w tym ciągniku im bardziej do tyłu się przesuwamy, to tym coraz gorzej jest, nie? tym mamy mniejszą dostępność. Tak, części silnikowe okej, natomiast tył już selektywnie. Jasne. No, ja tak szybko jeszcze patrzę tutaj właśnie Tak. na podglądzie, zaraz zobaczymy, wrócimy do tych bębnów jeszcze, moment, tak. Nie, to jest, widzę, że to nie będzie do tego ciągnika, czyli tutaj tak, raczej bęben nie, ale te szczęki powinny być. Tak, to powinno być dostępne, więc ja tutaj panu bym jeszcze później przesłał po prostu odpowiedź odnośnie ceny takich kompletów, powiedzmy, Jasne. na jedną stronę czy na dwie strony, to jest to do sprawdzenia tutaj. wie pan co, ja w ogóle pozwolę sobie po prostu tam do pana wysłać po prostu zapytanie drogą mailową. Napiszę po prostu wszystkie części, które są potrzebne i po prostu później bym prosił tak już na spokojnie, wie pan, o odpowiedź, co jest dostępne, jakie są ceny tych części, jaki tam jest przybliżony czas oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. Także w kontakcie jesteśmy. Jak najbardziej właśnie to przy takim dużym ewentualnie właśnie zapytaniu, czy takim remoncie, który tutaj panowie szykujecie, no to właśnie takie zapytanie w formie pisemnej jest najlepsze, bo wtedy rzeczywiście tam nic ani panu nie umknie, ani No tutaj tak. właśnie przy zapytaniu, czy powiedzmy sobie, że można dokładnie już wtedy taką ofertę tu dla państwa sporządzić, tak? Także jak najbardziej zapraszam, tak? Oczywiście na adres tutaj firmy można wysłać i odpowiedź będzie w miarę szybko tutaj do państwa z powrotną, tak? Tutaj. Dobrze. Także zapraszam serdecznie. No, dziękuję panu pięknie za wszystkie informacje. Mamy wstępny zarys i jak coś jesteśmy w kontakcie. Dziękuję pięknie, Dziękuję pozdrawiam. bardzo. Do Do usłyszenia. usłyszenia, pozdrawiam. Dziękuję. Telefon wykonany. Mamy wstępny zarys. Koszt ogólny, sporo wychodzi pieniążków, sporo. No, znaczy sporo wychodzi. No wychodzi trochę tych pieniążków, no ale tych części jest ogrom. No to powiem na przykładzie dzisiejszych nowych ciągników. No to za te pieniądze, które tutaj mamy, no to jednego modułu nie kupisz, nie? Czy jakiegoś tam odpowiedzialnego gdzieś Tak, tam tak. za pracę jakiegoś podzespołu, także no. A tutaj mówię, no fajnie, że dostęp do większości części jest. No i widzisz, no te ceny, no takie, no zbiornik paliwa, no jest 2200 kosztuje, widzisz, no tylne błotniki 3,5, no czyli te elementy takie te Blachy. blacharskie zewnętrzne, no takie no są no kosztują ileś tam tych pieniążków, no ale gdyby to, jak to się mówi, zrobił, pomalował, wymienił, no to by służyło na lata, jak to się inaczej mówi. ciągnik wygląda. No i ciągnik będzie inaczej wyglądał i no widzisz, no niektórych rzeczy nie ma, już są niedostępne, no trzeba będzie albo gdzieś rzeźbić, albo reaktywować stare, no takie bębny to tam zawsze, jeżeli jest jeszcze mięsa, jak to się mówi, materiału na tym, to można Ale to przetoczyć. żeliwne, przetoczyć można, ale jeszcze naspawać nie bardzo, bo to No żeliwne. naspawać już nie, Napawać ale nie, bo mówię, to żeliwne. Przetoczyć, jedynie przetoczyć. tak wyjdzie w praniu, no tak jak przy remoncie każdej maszyny, nie? No, tak. rower weźmiesz, zaczniesz Tak, rozkręcać, tak. aha, trzeba to, tu się to urwało, tam to się ukręciło, nie? Tam to jest Na przykład w tym zużyte, tak, ciągniku, no to tak. nie da się tego tak przewidzieć, żeby tak. Dzisiaj tu siedząc na ławce i tam ciągnik stoi na podwórku, żeby powiedzieć, aha, trzeba mi to i nic poza tym. Nie? Już jest zamknięte, nie ma tak. Ogólnie dostęp do części zamiennych jest. Do części zamiennych jest. Mamy dostęp na dzień dzisiejszy do zestawu naprawczego silnika, docisk sprzęgła, tarcze, zbiornik paliwa, koło kierownicy, zegary, tylne błotniki, to wszystko mamy tam. Czas myślę, że w zestawie, myślę, że uszczelka pod głowicą to jest.
Powinna być w jeżeli zestawie. wybierzemy tą, bo tam widzisz, jest kilka opcji. Można No. wybrać sobie opcję tą taką okrojoną, No, no. że będzie tylko na przykład tam tuleja, cylindra, tłoki, pierścienienie, a można sobie wybrać cały zestaw kompletny już ze wszystkim, nie? Gdzie będzie Tak, wszystko. tak, tak, I do remontu głowicy, i Tak, komplet uszczelek na cały silnik, tak. Także chyba w tym kierunku trzeba będzie pójść, także to Tak. mówię, no to zestaw naprawczy silnika mamy, docisk jest, zbiornik paliwa, koło kierownicy, zegary, tylne błotniki. Tak. To, co tutaj na wstępie, tak To, co jest tak najważniejsze. najważniejsze na tą chwilę, to wszystko mamy. Tutaj, co z tego to się dowiedziałem, to taki najdłuższy czas oczekiwania, no to będzie właśnie na tylne błotniki, tam do 3 tygodni, no ale Tak. to nie jest jakieś tam, Tak. to nie są lata, jak to się mówi, I nie? jeszcze trzeba pamiętać, że ta puszka też jest z tego filtra powietrza, też jest ona słabiutka. Przynajmniej sama puszka, bo siatki to dałoby się tam dorobić. Tam siatki to były właśnie dokładane przeze mnie, bo ja pamiętam, że No. kiedyś to Druciaki jakieś tam. wymieniałem olej i kupiłem tak zwane te siano. Siano kupiłem w Agromie i tutaj docięłem to, bo kupiłem, nawet mam ten wkład, ale Nie pasuje. za mały, czyli były różne średnice, Tak, tak, czyli być może od wersji 3-cylindrowej, że on troszeczkę mniejszy, nie pasował, więc tak, tak. kupiłem sianko z tej trawy morskiej Tak, w tak. Agromie, docięłem, no i to działa, funkcjonuje, jak to się mówi, nie? No także no tutaj teraz no co, no tylko wolny czas na tą przedsięwzięcie i chęci do pracy. Nie wiemy, w jakim stanie są bębny hamulcowe. Tak. Tutaj pod tymi osłonami są bębny hamulcowe. Tylko, że ta stara maszyna to mięsa, jak to już Daniel powiedział, No to może być bardzo grube. grube, bo wiemy, że głowica jest bardzo gruba. Mieliśmy w ogóle, tu odlewy są bardzo mocne. Odlewy są o wiele mocniejsze niż w 60, to nie ma o czym mówić, bo miałem 60 w rękach. Także bębny mogą być grube i może da się je przetoczyć. Bo dostępności do bębnów, tak samo do tych osłon tutaj, Nie ma. które je przysłaniają, po prostu no nie ma. I będzie problem, trzeba będzie je po prostu migomatem łatać, No, kleić. wyciąć pasek blachy, wygiąć, Tak, wygiąć. dospawać, żeby to migomatem było całe. zaspawać, Nie? pomalować, bo bęben musi być osłonięty, wiadomo, żeby tam nie dostało się kurz, piach i błotko. Zaczynając od z przodu, to z częściami no nie ma żadnego problemu. Im idziemy bardziej w tył ciągnika, to Aha, ty zaczynają się schody, nie? problemy. Zaczynają się problemy z dostępnością, no bo to już jest stare, no to ma No stare. lat wiele, jak to się To ma mówi. lat, No. to jest- 62 rok produkcji Tak, tak. bodajże, no także to jest... Ma lat. Ma lat, jak to się mówi. Z tyłu wszystko jest, no. Zaczep jest, cięgła są. Cięgła są. Górny zaczep, nie wiem, czy w tym ciągniku w ogóle występował. Podejrzewam, że Ja główkuję, że występowała, bo otwory są. tu mogła być jakaś nakładka Mogła być nakładka. i mógł być on przykręcany. Tak, tak, bo po to są te otwory tam. Ale tutaj o co chodzi? Tutaj koła zębate w tym mechanizmie są dobre. Tutaj zerwał się tylko ten gwint. Tak, zerwał Czyli się, po prostu mufa, gwint do wytoczenia nowej i to będzie działać, nie? by było, tak. Czyli jakby tokarz wziął to w swoje ręce, to... No, tak, A by to jest bardzo fajne, bo to można sobie na szybko uregulować. podkręcić, uregulować i Tak, bo i to jest będzie działać. ważne jest No bo w tej chwili jest, Zaspawałem, bo niestety Zaspawane. uciekło, musiałem zaspawać. bo się wyciągał, tak. Już, Wyciągał się, a robota w polu była, nie było czasu tam Gwint się kombinować, zerwał. Więc no zgadza się. Nie. No trytytka, no to właśnie to takie, właśnie żeby nie drgały te błotniki. po to zgniły. trzeba zrobić ten remont, jak to się mówi, żeby polikwidować takie druciarstwo. Bo to jest druciarstwo w czystej postaci. Tak, Ale to jest robione, wiadomo, nawet końce nie obcięte. Na prędce, szybko trzeba. żeby te błotniki nie brzęczały, Ciach, bo ciach. one, jak ja już sztywniłem, to zaczęły brzęczeć, no bo wiadomo, one poza tym mają dziury, a tu jeszcze Są dałem słabe. łaty, jakieś nity, śruby, no i to Są słabe, jak to się mówi. są no. słabe. Do roboty. A w robocie wszystko wyjdzie. Jak to w praniu. To wyjdzie, po prostu wyjdzie. Cięcie. Drodzy internauci, zapadła decyzja remontu tego naszego Fordsona. No i teraz szukamy partnera do współpracy. To jest kosztowne przedsięwzięcie. Ale cóż, próbujemy, może się uda. Jeżeli chcecie wesprzeć tę akcję, to szczerze zapraszamy do współpracy. Klaksonu nie ma, nie wiem czemu. Klaksonu nie ma. Nie ma klaksonu. Był, ale nie ma. Gdzieś kabelek się rozłączył, on był klakson. No to. O, tak? Drodzy internauci,
Zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Firma Zapas przygotowała 500 sztuk noży. Link jest w opisie na dole. Możecie zamawiać. Patronem naszego kanału jest polska firma Remet CNC. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Szymona Zająca, Mariusza Potockiego, Łap Goblina, Michała Sapałę, Michała Albinowskiego oraz Pawła Batko i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. Muszę go ściąć, bo on już czubek i zaraz będą te gałęzie boczne, zaraz będą wrute. Służyła mi jako rusztowanie. Dobrze się układa. Chodź tu, malutka.